Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Dziś sobie wymienimy silniczek wycieraczek przednich w Fiacie Punto 2. W moim przypadku nie będzie to jakoś bardzo trudne. Myślę, że spokojnie sobie taki tutaj silniczek powinniście wymienić. Troszkę mi to zejdzie, bo to robiłem oczywiście pierwszy raz, jak wszystkie poradniki, które tutaj tworzę dla Was. Wszystko jest pierwszy raz robione i tak naprawdę po swojemu. I działamy sobie najpierw, musimy tutaj zdemontować ramiona wycieraczek przednich, żeby dojść później do wnętrza mechanizmu i silnika właśnie tych wycieraczek. Ściągamy sobie zaślepki, odkręcamy nakrętkę mocującą ramię. Tu jeśli chodzi właśnie o te silniczki wycieraczek przednich w Fiatach, to dość często się właśnie psują i taki poradnik myślę, że Wam się przyda. Tu sobie widzicie w taki sposób wciskamy sobie te ramię wewnątrz samochodu, wewnątrz delikatnie w szybę i dzięki temu nam bardzo szybko takie ramię wychodzi. Tutaj bezstresowo nie musimy podwadzać jakimiś metalowymi narzędziami, by po prostu nie uszkadzać szyby bądź innych elementów plastikowych. I to samo robimy z drugiej strony. Podwadzamy zaślepkę, odkręcamy nakrętkę, no i jeszcze tam mamy podkładkę pod spodem. No to jest oczywiście najlepsza i najszybsza część wymiany w tych, jeśli chodzi właśnie o ten mechanizm i silniczek wycieraczek. I sobie tutaj odsłaniamy wszystko. I teraz zobaczmy. Mamy taki plastik. Plastik, który odsłania wszystkie elementy tutaj wewnątrz. Mechanizm, silniczek i inne elementy, które się tam znajdują. Też oczywiście odsłania szybę, by to wszystko wyglądało i miało fajny wygląd. I teraz zobaczcie, tu jest jedna śrubeczka. Jest to śrubeczka krzyżakowa. Są trzy. Trzy są w tej obudowie, która odsłania wszystkie elementy. Szukamy sobie kolejną. Tu jest druga po środku. W tym miejscu, tak jest. Się zgadza. I teraz ostatnia, tutaj na samym końcu z lewej strony. Tutaj na pewno sobie ją znajdziecie. Później przy montowaniu zobaczycie, że miałem problem z tą obudową odsłaniającą, ale Wam powiem, jak to dokładnie włożyć, żeby w dość szybki sposób i nie mieć po prostu z tym żadnych problemów i przede wszystkim nie uszkodzić tego plastiku, bo tego też byśmy pewnie nie chcieli, żeby to jakoś brzydko wyglądało i też przez to pewnie mieli inne problemy z naszymi tutaj mechanizmami i elementami w pojeździe. To był taki mini problem z lewej strony. Dlaczego? Bo tam ta guma, ta uszczelka cała, która jest zamocowana na szybie i drzwiach pojazdu, jest tak jakby zespojona razem z tym plastikiem. Żeby to oderwać, musimy właśnie odciąć te całe mocowanie, które łączy te dwa elementy. Ja to właśnie zrobiłem i Wy raczej to samo zrobicie, no chyba że ewentualnie byście podnieśli ten cały plastik w górę pod szybę, no to nie musielibyście tego odrywać. Ja to oderwałem i to po prostu nie przeszkadza. O, widzicie? W tym momencie oderwałem tą gumę mocującą dwa elementy.
I tak to szybko praktycznie wygląda. Tu miałem dość spory problem z wiatrem, więc tak mi troszkę to bujało tą kamerę. Dość duży, silny wiatr wiał w tym dniu, w którym nagrywałem te poradniki. I tak wygląda ta listwa. I teraz zajmiemy się odkręcaniem mechanizmu i silniczka. Tu już wszystko widzimy jak na dłoni. Mamy bardzo dobrze pokazane. Odpinamy sobie jeszcze przy okazji wężyk, by nam nie przeszkadzał. Obudowę silniczka. I już widzimy silniczek. No wcześniej, jak tego nie robiłem, to wydawało mi się, że ten silniczek jest znacznie mniejszy i w takim miejscu, że naprawdę szybko można go wymontować, a nie jest to tak hop-siup. Tutaj ten poradnik będzie trwał około 30 minut, bez cięcia, bez niczego, tak na luzie. Tu widzimy jeszcze spinkę, która tutaj się dość szybko odpina. Się bardzo praktycznie, bardzo szybko się to odpina, bezstresowo. Tu sobie poszukuję jeszcze inne śrubki, które bym mógł odkręcić. Ja sobie tutaj odkręciłem te śrubki, chyba tam było 6, imbusowym. Tylko nie ma takiej potrzeby, by je tutaj odkręcać. Wiecie dlaczego? Tu możecie w tym momencie sobie dalej przewinąć się do przodu, dlatego że ja tutaj odkręciłem te 6 śrubeczek, które mocują tą pokrywę tego silniczka. No ale żeby wymontować cały mechanizm i silniczek, to nie musimy ich odkręcać, dopiero później, gdybyśmy chcieli go naprawić. No i też dość częsta przyczyna i problem w tych punciakach jest taka, że ten mechanizm się niestety uszkadza. Wyrabiają się tutaj takie gałeczki w środku, sobie później zobaczymy, i przez to nam te wycieraczki w ogóle się nie poruszają na szybie. Tam widziałem taki poradnik u jednego z internautów, że fajnie sobie to pomyślał, przewiercił sobie wiertłem i włożył zatyczkę i sprawa załatwiona. Też tak można zrobić, bardzo praktycznie. Praktyczne rozwiązanie. To nawet bez demontażu tego silniczka i mechanizmu można w taki prosty sposób to zrobić. No i już wszystko odkręciłem. Zobaczcie, tu jest ta pokrywa łącząca silniczek. I to ta wtyczka. No, to też moglibyśmy wymienić, gdyby na przykład ewentualnie styki nam się powyginały, czy nie wiem, coś się z nimi stało. Jest taka możliwość. Ale czy w ogóle taka część by była do znalezienia? Tego to nie wiem. No i tam widzimy, wewnątrz smaru jest troszkę dobrze naoliwione. Teraz sobie szukam kolejne nakrętki. I tu jest, z lewej strony widzimy i druga jest z prawej. Więc sobie je odkręcimy. Tu jest jedna i tu jest druga. Więc jeśli odkręcimy te dwie śrubeczki, dwie nakrętki, to już cały mechanizm nam spokojnie powinien tutaj puścić i powinniśmy już to na luzie wymienić. No lub ewentualnie naprawić.
Tutaj już jedna strona puściła, jeszcze druga. Tutaj dość mocno zapieczone. W tym przypadku nie psikałem tej łód 40, ale Wam tutaj radziłbym popsikać sobie, by nie powycierać tej nakrętki. Niepotrzebnie jeździć po sklepach i kupować drugą. Tu sobie użyłem jeszcze innego klucza, płaskiego grzechotki, bardzo praktyczny. Ja takie klucze kupiłem, tak bez reklamy oczywiście, niegdyś kupiłem w Biedronce za całe 70 zł. Tam był zestaw tych podstawowych kluczy chyba od 8, 10, 11, 12 chyba do 18. Naprawdę bardzo praktyczny zestawik, bardzo mi się przydaje. No i też dość solidne, nie takie jak te z bazaru za parę groszy. I już tutaj drugą odkręciłem śrubeczkę. I teraz sobie już spokojnie powinno to nam zejść. Za chwilę sobie to zdemontujemy. O właśnie, tam jest taki jeszcze mini bolec, który blokuje, żeby to sztywno się trzymało. I spójrzcie, co się dzieje właśnie z tymi ramionami, tymi mocowaniami, które napędzają, którym silnik napędza ten mechanizm po to, żeby nam te ramiona odpowiednio przecierały szybę. Tutaj całe wrodzy, będą dlatego, że tu jest renienka, która przechodzi pod nimi. No i przez to właśnie są bardzo narażone na rudo. Tu już spójrzcie, dokładna nazwa tego mechanizmu, tego silniczka. Tu sobie możecie spisać, ewentualnie gdybyście chcieli taki zakupić. Na przykład gdyby pasował z innego modelu samochodu. I teraz wszystko montujemy w odwrotnej kolejności. Zakładamy z powrotem mechanizm wraz z silnikiem. Tutaj na swoje miejsce. Zakładamy nasze śrubeczki z prawej i z lewej strony. Tutaj jeszcze dopowiem, że przy demontażu tego silniczka myślę, że przy takiej dość szybkiej reakcji w ogóle, to myślę, że spokojnie sobie ogarniecie to w 15 minut. Ja tutaj tak spokojnie pokazuję Wam przy montaż i demontaż tego, żeby tutaj nie popełniać żadnych błędów. Dlatego warto takie filmiki tutaj oglądać. Nie tylko u mnie, bo też również o innych osób, które pokazują, jak to zrobić. Zawsze sobie po prostu warto obejrzeć cały filmik, a później wywnioskować, co można byłoby zrobić, żeby to w miarę szybko wymontować, bez żadnego stresu, bez żadnych po prostu uszkodzeń. Warto po prostu się uczyć na czyichś błędach. O, tutaj Michał w tym momencie chciała kamera spaść pod wpływem silnego wiatru. Tu sobie musiałem poprawić. I sobie przykręcamy drugą tutaj nakrętkę. Już praktycznie finish.
Zakładamy pokrywę naszego silniczka. Przykręcamy wcześniej odkręconych tam bodajże 6 śrubeczek. Mocujemy z powrotem tą wtyczkę. Jest, wtyczka jest. A bez wtyczki no wiadomo, nie ma prądu, nie ma wycieraczek. Mocujemy z powrotem na swoje miejsce węża, ale chyba raczej jeszcze nie teraz, dlatego że będzie nam po prostu przeszkadzał, więc się wycofaliśmy. Teraz sobie założymy z powrotem, tak jest, obudowę oceniającą silniczek. Tu jest bardzo prosto, nawet chyba w tym przypadku nawet nie ma żadnych blokad, żadnych zatrzasków. Sobie nakładamy na swoje miejsce. Tak mniej więcej jak teraz. I teraz właśnie było najciekawsze z tą obudową. Tutaj, żeby ją prawidłowo fajnie założyć, bezproblemowo, bezstresowo, to spójrzcie, są takie wytyczne z prawej i z lewej strony. Są takie rowki. Te rowki musimy idealnie nałożyć na końcową tę granicę tej przedniej maski. Tu widzicie, jak jest półkole. Jak jest półkole w tej masce przedniej, to musimy to nałożyć właśnie w tym miejscu. Najlepiej chyba to mi się udało zrobić najpierw z prawej strony, a później z lewej. I to idealnie później naszło. Za chwilę sobie zobaczycie, jak to dokładnie zrobiłem, żeby to w miarę szybko nam weszło. No, czy tu istnieje ryzyko tego połamania? Myślę, że nie, raczej nie, bo jest to nawet dość wytrzymały plastik. I raczej możemy to przyginać no, dość mocno. I to mi się właśnie wcięło i miał się problem, żeby to wyciągnąć w ogóle. Tą całą osłonkę.
No, w tym przypadku na pewno się nie pomylicie, dlatego że widzicie, otwór jest z prawej strony, okrąg, wycięty specjalnie pod te śruby, pod śrubę naszej wycieraczki. Więc tak to musi być. Zresztą tu nie ma jakiejś większej filozofii. Ja tutaj się trochę bujałem z tym, dlatego że no wiadomo, jak robisz to pierwszy raz, to może być z tym problem i trzeba to po prostu sobie rozkminić, ogarnąć, jak to szybko sobie założyć. Ale też mógłbym zrobić tak, że na przykład wyciąłbym film i powiedziałbym Wam, że na przykład zrobiłem to bardzo szybko, ale po co to robić? Tutaj myślę, że lepiej pokazać całość, żeby się po prostu się uczyli na czyichś błędach. O, i tu jest ten rowek, widzicie? Tu jest ten rowek, więc wbijamy sobie z prawej strony ciach na full, na sam full, tutaj z prawej strony, widzicie? I teraz nam idealnie tutaj najdzie. Później sobie wyginamy ten plastik i robimy to samo z lewej strony. I teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądać. O, chyba nam się ładnie ułożyło. I jest git. Tu Wam jeszcze ponownie pokazuję ten rowek. Tu ma być blisko tej krawędzi, żeby nam się fajnie tutaj razem połączył. I to samo z drugiej strony. Jeśli tego nie będzie, nie ma możliwości, by nam się to po prostu wszystko fajnie uformowało. Jak teraz to już wszystko mamy założone, zostało nam przykręcić 3 śrubeczki krzyżakowe. To była z prawej, z lewej i po środku. Tu sobie musimy w miarę możliwości natrafić, żeby później ewentualnie nam się udało natrafić z lewej i z prawej strony. Zakładamy z powrotem nasz wężyk. Wężyk jest. I teraz będziemy mocować z powrotem ramiona wycieraczek. Tutaj sobie nie mylcie prawej z lewej, a lewej z prawej. To sobie zawsze udajcie w odpowiednie miejsce, by później Wam się po prostu nie myliło. I zakładamy sobie, tutaj troszkę widzę coś ciekawego. O, i jest pierwsza, zakładamy sobie. Tu jak wspominałem wcześniej na poradniku poprzednim, tak mniej więcej, żeby nie było na samym dole, tak widzicie, między szybą przezroczystą a tą ciemną. No i myślę, że będzie najlepiej to spełniała swoją funkcję. Ale tak czy inaczej, tu widzimy, nawet jest w obudowie taka blokada wytyczna, więc nie ma takiej możliwości, żeby niżej obniżyć. Tak czy inaczej, nie róbcie tego, żeby to było jakoś wyżej znacznie, dlatego że później wycieraczki mogą po prostu Wam bardzo zachodzić za konstrukcję samochodu.
i przykręcamy sobie w miarę możliwości. Już wszystko jest fajnie założone, zatyczka też. I sobie idziemy na drugą stronę. Tutaj na sam full, na sam dół, żeby to się trzymało. Zakładamy podkładkę, nakrętkę i zaślepkę. I teraz jeszcze na końcu pokażę Wam, czy to wszystko działa prawidłowo. To jest chyba najważniejsze w tej naprawie. Czy nic tutaj nie uszkodziłem, nie popsułem. Zobaczymy sobie, czy nam to wszystko działa tak, jak być powinno. I wszystko działa tak, jak być powinno. I to wszystko w tym poradniku. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.